Ostatnio oglądałem odcinek na temat tego, czy Baldur's Gate jest pozytywną, czy może negatywną anomalią. Dzisiaj twórca, który stworzył ten odcinek, zabrał głos ponownie. Zobaczymy jego finałowe, te końcowe zdanie na ten temat. W cudzysłowie oczywiście zdanie, bo to będzie dłuższy odcinek. Oczywiście włączymy sobie też napisy. On the developer/Baldur's Gate 3 drama. Something that I neglected to mention in the previous video, but I think is extremely pertinent. Troszkę mam to za bardzo przyspieszone, więc important when it comes to these gaming matters. And unfortunately, I want to start with a story about myself, because it's actually related to this. You see, about 15 winters ago, I was working a job. Unfortunately, I suffer from a chronic illness, which affects my ability to pay attention to things. I won't go Okej, to bardzo współczuję. Miejmy nadzieję, że ta choroba jest w jakiś sposób wyleczalna, albo da się ją w jakiś sposób załagodzić, więc wszystkiego dobrego życzę. details, but in any event, I was at this job, and my illness was getting worse and worse, and I simply could not keep up with the work because I was making mistakes. Eventually, my boss talked to me and told me the obvious, something I already knew at the time, that my performance was dropping and that it was not a good sign. And I also was aware that, given the nature of this illness, it was unlikely to improve. Well, lo and behold, O kurde, no to niezbyt fajnie. nobody's shock, I was sacked from the job, although with no hard feelings, and I had a discussion with the boss, and he informed me that, although he liked me well enough, given the fact that my performance was dropping, and I had no control over the illness affecting my performance, he had to let me go. Why? Because it affected the bottom line of the company. Now, lest you think I'm telling you this sob story so as to engender sympathy for my plight, I can assure you that's not the reason. The reason why I'm telling you this story. No niektórzy tak robią, tak? Że opowiadają jakąś historię, żeby potem, wiecie, przyjąć to osoby, które ją oglądają. To jest taka manipulacja, no ale on mówi, że to nie w jego przypadku. No zobaczymy. Because companies concern themselves with their bottom line. And the individual things that happen to employees are generally not a concern for companies, meaning if an individual worker falls ill or cannot complete the tasks that he is assigned, such as was the case with myself, he will eventually be sacked from the job and lose his employment. Is this a good thing? I don't know. I'm not here to morally condemn my former boss or to ask for your sympathy. No, the reason why I bring this story up is because of the uncanny parallels that exist in the gaming industry. Much akin to a boss. Jest to jakieś nawiązanie do tego w branży gier? Ciekawe. No, jeżeli pracownicy słabo pracują, to jest do wszystkiego ma zastosowanie i to przekłada się na wyniki finansowe, no to wiadomo, że nikt nie będzie utrzymywał osoby, która, no chociaż w tym przypadku on był chory i to nie zależało od niego, ale mimo wszystko, no nikt nie będzie tak utrzymywał kogoś. Or a CEO whose only concern is the bottom line, and who is largely indifferent to the individual woes of the employees laboring under him, so too is it the case in the gaming industry that the concerns of the developers and or the tools and resources they have available, such as the things cited in the case of Larian, the experiences they had, the 3-year early access, the tools that were particularly tailored to making this game, all of which are decent arguments on their face, these things don't matter to the gamer or consumer. Aha. No to racja. No ludzie, czy no gracze, no są osoby oczywiście, którzy biorą to pod uwagę, ale większość osób, no nie ukrywajmy, my wszyscy kierujemy się emocjami. No nie ma takiej osoby, która by była totalnie, każdy czyn jest chociaż w minimalnym stopniu związany z emocjami. Just as my illness did not matter to my boss ultimately because it interrupted his profit, gamers don't care whether or not a company has access to certain tools, had a 3-year early access period with feedback and revisions. Gamers just care that a game is good. No właśnie. Większość, no nie oszukujmy się, większości osób nie interesują te szczególiki, tylko gra ma być dobra, ma się podobać, tak? Ma mi się podobać i tyle. Meaning whatever has gone into the game, the individual labor of developers and the team, just as the well-being of individual employees is largely unimportant to a CEO. Or for that matter, how hard an individual employee works, because ultimately the only thing that matters is results. So too does this apply to the gaming industry.
Gamers don't care about how hard developers work, what resources they have available. All of this is unfortunately not a concern for the gamer. Just as the individual well-being of an employee is not. Ale to wiecie, to też ma zastosowanie do innych rzeczy. No, nie oszukujmy się, większość osób nie interesuje, że jakiś pracownik, który wam podaje coś, czy kelner w restauracji, że jest chory i przez to się spóźnił z zamówieniem, czy coś gdziekolwiek. Nikogo to nie interesuje. Wszystkich, większości, nie mówię, że wszyscy tacy są, no ale większości z nas interesuje rezultat, to co jest końcowe, tak? the concern of Czy my się zastanawiamy, czy co się tam działo, jakie kroki zostały podjęte, żeby dostać cokolwiek, to nas to mało co obchodzi. the CEO. Is it a nice thing that this is the world we live in? Probably not, but that's how it works. No właśnie, tak działa świat po prostu. Gamers don't care how hard developers have worked. They don't care what tools are available or which ones are not. Okej, czyli nie obchodzi ich, jak ciężko pracują, jakich narzędzi They don't care about investment difficulties. i problemami z inwestycjami. No nie mamy świadomości, my jako gracze też, jak to do końca wszystko wygląda, prawda? My tylko poznajemy ten finałowy produkt. They don't care about the pandemic. All gamers care about, as a whole, is that the game is good. Is it fun? Is it good? Is it entertaining? Everything else is secondary, tertiary, quaternary, even quaternary. It does not matter. So, in effect, No zgadzam się w tym, no tak działamy, no. these appeals to gamers to temper their expectations Słuchajcie, już tak w oderwaniu, ja zawsze to powtarzam, że w większości, no ludzie tak działają, brakuje nam zrozumienia. Po prostu nie zastanawiamy się nad jakimiś różnymi innymi rzeczami związanymi z daną osobą. Na przykład, jeżeli ktoś ma inne zdanie, to nas to szczerze mówiąc tak średnio obchodzi, bo mamy swoje jeżeli mamy swoje przeciwne, nie? No, ale w większości ludzi brakuje zrozumienia. W sensie nie takim, że nie wiem, czegoś się chcemy nauczyć i będziemy coś starali się zrozumieć, tylko chodzi o takie wczucie, taką empatię, wczucie się w daną osobę, w jej perspektywę, w jaki sposób, że chcemy zrozumieć, czym ona się kierowała, w jaki sposób, co ma wpływ na nią, na jej rozumowanie, na jej decyzje i tak dalej. Brakuje will fall on ludziom deaf tego. ears because gamers, i.e. consumers of video games, only care about the end product, as a rule, just as CEOs and companies only care about the bottom line. Nonetheless, some nuances required here. I've already pointed out that nobody. Oczywiście ja nie mówię, że to jest, wiecie, że każdy ma tak się kierować. No każdy ma swoje zasady, nie? Także no wiadomo, że oczywiście my jako gracze interesuje nas to, żeby produkt był dobry, tak? Żeby ta gra była super i żebyśmy mogli sobie dobrze w nią zagrać. Z drugiej strony ktoś inny może powiedzieć, że dana gra jest dla niego fajna, a ktoś inny, że nie, więc no tak jest po Expect a prostu. studio of 20 to make a game such as Baldur's Gate 3. But when the big guns come out, whether it's Obsidian, Blizzard Activision, etc., admonishing gamers for their expectations, that's where it's just frankly speaking not acceptable because that's not how the gaming industry works. If you are a AAA company with a lot of money, you are a competitor with Larian in this regard if you want to make RPGs, that's the way it is. Do I think it's a good thing that in general gamers don't care about the amount of work that has gone into a video game project? Probably not, but that is the world that we live in. Unfortunately, that means that if it's the case that Baldur's Gate becomes the game of the year and the RPG of the decade, perhaps even the century, very few people are going to look at these carefully thought out tweets on the part of this developer and think, aha, I have to temper my expectations because it's so anomalous. Yes, in many ways, Baldur's Gate 3 is an anomaly, but gamers won't care. If Baldur's Gate 3 becomes the new benchmark of the modern RPG for years to come, every RPG in some way, shape, or form will be weighed and measured against it, and gamers will cast their judgment based on that, not the arguments, however cogent they might be, made by some very bright developer who knows a lot about the industry. Unfortunately, or fortunately,
the customer is king. And unfortunately for these people, if Larian sets a new standard for RPGs for generations to come, yes, all these developers will ultimately be compared to Larian. No tak, jeżeli coś jest dobre, coś jest nowe i to będzie w pewnym sensie i jakieś innowacyjne, to będzie wyznaczać standardy. No my jako ludzie porównujemy różne rzeczy, tak? Musimy mieć jakiś punkt odniesienia. Whether they like it or not, and if they are found wanting, they will miss the mark, and gamers will pass judgment. And there's nothing that can be done about that. For better or worse, that is how the market works. Employers care about their bottom line. If your performance drops because you're sick, or your mother died, or because it's noisy, they don't care. They only care about the money their company's making. And I hate to say it, but gamers only care about good games. No tak, no tak jest, tak działa świat. That's the reality we live in, and these Rzeczywistość. developers, whether they like it or not, will be forced to reckon with that reality. Now, a good case in point in the real world demonstrating this point would be the story of CD Projekt Red with respect to The Witcher 3, and later on with respect to Cyberpunk. Because if you've ever paid attention to the news, CD Projekt Red is notorious for having really, really bad working conditions for their employees, i.e. for the developers. Okej. O tym nie słyszałem. Ja się tak jakby w to nie wdrażałem, ale jeżeli tak jest, jak on mówi, no to The ciekawe. working hours are allegedly ridiculous, the crunch time is allegedly ridiculous, and they are further notorious at CD Projekt Red for restarting projects that they're already halfway done with, forcing the developers to start all over again. Serio oni tak robią? Ja nawet nie wiedziałem. This is very Ale oczywiście może to nie jest prawda. Nie? troublesome to hear, but ultimately in this case, as I pointed out several times over, the only thing people cared about was that The Witcher 3 was a really good action RPG. No to się zgadza. Czy może jest parę osób, które będą o tym mówić, no ale większość graczy, ja na przykład nie wiedziałem, nie? Na przykład, nie? Pewnie takich osób, to jak ja, jest mnóstwo, że oni lubią tą grę i przez to lubią CD Projekt, a co się tam wewnątrz tej firmy dzieje, to ich to średnio interesuje, albo ta informacja do nich nie dotarła, nie? Albo była jakoś w pewien sposób dotarła, ale była nieistotna. That's what they cared about. The Witcher 3 is one of the great action RPGs of our lifetime. They didn't care about the crunch time, about the setbacks, about the terrible conditions for the employees. They only cared that The Witcher 3 was a good game. And the same logic applies to the somewhat disastrous release of Cyberpunk 2077. Nobody really cared that the developers were under pressure from the investors to push out a product before it was finished. No właśnie. Nikogo to nie interesowało. A i tak był wielki hejt na to, They only nie? cared about what the finished product looked No like, właśnie. which at the time of release was not particularly good. And that's just the cold, unfortunate reality that we live in when it comes to the gaming world. And if you like this video, consider joining my Discord, where you can discuss Baldur's Gate 3 with like-minded people, build. Naprawdę mega się fajnie słucha tą osobę, jest naprawdę rozgarnięta, ale mogę tak mówić tylko dlatego, że się z nim zgadzam. Może wiecie, no bo jest tak, że nasz mózg działa tak, że my szukamy informacji do tego, żeby potwierdzić to nasze, jak my myślimy, jak my uważamy, a nie przyjmujemy tych argumentów, które są przeciwne. Tak po prostu działamy. No. Moi drodzy, do zobaczenia. Oczywiście link w opisie do tego pana. Zapraszam serdecznie. On ma też inne filmy już stricte związane z fabułą i samą grą Baldura, gameplayem. Ja się w to nie zagłębiam. Myślę, że Baldura sobie sprawdzę. Natomiast bardzo lubię słuchać właśnie takie rzeczy i się w jakiś sposób reagować na nie i też jakby moje zdanie na ten temat wyrazić. No do zobaczenia. Trzymajcie się, miłego dnia.